Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest profesor Tomasz Gackowski, przede wszystkim Dobry. kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW, ale również historyk, medioznawca, ekonomista. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat przede wszystkim tego, jak doszło do tego zamieszania, jakim jest Laboratorium Badań Medioznawczych, jak powstała ta jednostka, no i dlaczego tak szeroko te media są przez nas rozumiane. To może właśnie najpierw od początku, skąd pomysł? Skąd pomysł? To zanim do pomysłu, to muszę powiedzieć, że Ty, Adamie, od samego początku też byłeś w Laboratorium Badań Medioznawczych, bo jak patrzę z perspektywy tych wielu już lat nastu, to przede wszystkim sukces tkwi w ludziach, którzy byli od samego początku i są kręgosłupem tej organizacji. I Adam, który prowadzi ze mną dzisiaj ten wywiad w takiej oto roli był od samego początku i był jednym z takich mastermindów także pod kątem technologicznego wyposażenia w laboratorium w nowinki, które pozwalały nam adaptować się do zmieniających się czasów na przestrzeni tych ostatnich 12 już lat. A skąd się wziął pomysł? Pomysł się wziął z pewnego odczuwalnego braku obecności akademii w empirycznych badaniach społecznych. Bardzo wiele firm w latach 2000, po 2000 funkcjonowało na konkurencyjnym rynku badań sondażowych, badań społecznych, badań etnograficznych, badań związanych z grupami fokusowymi. Były to jednak podmioty na stricte komercyjne, które zatrudniały, dobierały akademików, profesjonalistów do tego, żeby pomagali im odpowiadać na pytania, które nosiły w sobie w znacznej mierze komercyjne organizacje, agendy rządowe, które chciały rozumieć, co Polacy sądzą na jakiś temat. I z tego braku obecności publicznej jednostki, bo tak naprawdę jedynym podmiotem prowadzącym poważne badania, na przykład sondażowe, publicznym, państwowym, jest oczywiście CBOS. Przez lata nie było innych podmiotów, nie było też takiego myślenia, żeby nauki społeczne miały własne laboratoria, podobnie jak na przykład świetnie rozbudowane nauki chemiczne, nauki fizyczne, informatyczne, gdzie myślenie w kategorii laboratoriów, sprzętu, serwerów, zasobów obliczeniowych, grantów obliczeniowych, przestrzeni do analizowania było czymś oczywistym. W naukach społecznych nie było to wcale takie oczywiste. W związku też z tym wtedy, w tamtym czasie, jeszcze w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, przyszedłem z koncepcją do ówczesnego dziekana profesora Janusza Adamowskiego oraz dyrektora profesora Marka Jabłonowskiego z koncepcją, a gdybyśmy porobili te rzeczy, które nie są aż tak intensywne, jeżeli chodzi o nakłady, ale pozwalałyby nam na przykład robić badania fokusowe, czyli pogłębione wywiady grupowe. Moglibyśmy mieć rezerwuar danych z prasy drukowanej i elektronicznej, która pozwalałaby nam robić badania monitoringu prasy, analizy wizerunku, po analizach słów kluczy. A gdybyśmy mieli jeszcze rozwiązania, które pozwalałyby nam przeglądać internet i w sposób ustrukturyzowany wybierać z niego treści, które dotyczą jakichś zagadnień, fenomenów, procesów. Wreszcie, gdybyśmy mieli własne studio CATI, co było dosyć ekstrawaganckie w tamtym czasie i to były jeszcze czasy sprzed tąpnięcia ogromnego rentowności w ogóle tego biznesu na rynku, bo widzimy obecnie, że te firmy obecnie się silnie konsolidują, żebyśmy mieli własnych 15 stanowisk do komputerowego, wspomaganego komputerem wywiadu telefonicznego przy własnym systemie dobierania losowego numerów, po to, żebyśmy mogli co jakiś czas jako Uniwersytet Warszawski dzwonić do Polaków i przedstawiać się, że dzwonimy z Uniwersytetu Warszawskiego, chcielibyśmy zadać ważne społeczne pytanie. Z jednej strony był to cel taki, żeby akademia, która daje niezależność i taki ma w sobie ten zaszyty wolnomyślicielstwo, takie wolność myśli, wolność poglądów, była nieuzależniona od swoich klientów, bo każda firma, która wykonuje komercyjne badanie, jest przede wszystkim zainteresowana zadowoleniem swojego klienta. My to akurat zadowolenie nie musieliśmy brać pod uwagę, bo to były ważne tematy społeczne, ważne tematy, które chcielibyśmy dyskutować także w obszarze naukowym. No i drugi element, świetnie byłoby naszych studentów też móc uczyć od tej strony praktycznej myślenia w kategoriach badawczych, zadawania sobie pytań o dlaczego, po co, z jakich motywacji, jakich postaw, jakich wartości, czyli wyposażyć naszych studentów w tamtym czasie i dziś w repertuar podejścia, filozofii oceniania rzeczywistości w sposób usystematyzowany, powtarzalny, naukowy, badawczy, a to w konsekwencji powinno rodzić ciekawe książki, ciekawe raporty, ważne artykuły i z takiej oto potrzeby tak opisany wniosek, na szczęście, jako pierwszy z tego, co mi wtedy mówiono w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tak się nazywało wtedy resort odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe, byliśmy chyba pierwszą jednostką, która w obszarze nauk społecznych dostała grant restrukturyzacyjny na powołanie laboratorium w ciągu roku zaledwie
więc później nam się udawało dostawać kolejne SPUB-y, czyli pieniądze na specjalistyczne urządzenia badawcze, które znajdowały się w naszym laboratorium. Później kolejną restrukturyzację już w 2017 roku i de facto otrzymaliśmy dotychczas 2 restrukturyzacje, 3 SPUB-y, więc wydaje się, że jesteśmy jakby już tak osadzeni na tej badawczej mapie i Polski, i też środkowej Europy, ale też i międzynarodowo. Możemy o tym chwilkę też porozmawiać, bo jednak te 12 lat przyniosło nie tylko bardzo dużą rzeszę świetnych studentów, którzy się znaleźli na rynku pracy, robią doktoraty, są akademikami, ale także tą widoczność taką międzynarodową. Więc sądzę, że zaczęło się wszystko od pomysłu, przeszło przez aplikację, przy wsparciu i takiej ochocie, niech spróbuje ówczesnych władz wydziału, po dobraniu świetnych ludzi, czyli Ciebie, Adam, Karolina Bryska do nas bardzo szybko dołączyła. Była też rzesza świetnych studentów, których mieliśmy pierwszego roku, magistrów, później doktorantów, Mateusza Paterę, później był Piotrek Jaskowski, była Ania Mierzecka, więc ten zespół zaczynał rosnąć i on był coraz bardziej interdyscyplinarny, on był coraz bardziej dokładane, były różne wymiary, w którym to media nagle stawały się taką ważną osią portretowania współczesnego świata i poprzez to zaczęliśmy coraz mocniej zaznaczać swoje pola w innych obszarach i dziedzinach nauki, ale ponadto też poprzez rozwój technologiczny, czyli do dokładania do naszego instrumentarium kolejnych urządzeń, kolejnych metod i technik. Tak to się chyba wszystko zaczęło. No właśnie, patrząc z perspektywy czasu, bardzo zmieniły się media, które możemy badać w ramach aparatury, którą posiadamy i chyba też bardzo zmieniło się w ogóle podejście i pojęcie tego medium, którego możemy badać. W samej koncepcji początkowej idei laboratorium głównie mieliśmy do czynienia z tymi klasycznymi, starymi mediami, odrobinę rozbudowanymi o ten komponent biometryczny, bo już wtedy mieliśmy pierwszy okulograf, jak pamiętamy. Tobii 60-hercowy. Dziś bardzo rozszerzyliśmy te nasze możliwości, bo mamy też możliwość chociażby badania aplikacji mobilnych, prawda? Czy wyrafinowanych gier komputerowych, czy wirtualnej rzeczywistości, poszerzonej rzeczywistości. Skąd pomysł, żeby bardziej w tę biometryczną sferę wejść? Czy to było na zasadzie takiego podejścia, jest to coś nowego i po prostu, żeby wyjść z tym duchem czasu, idziemy po prostu z tym trendem, czy jakaś jeszcze większa idea za tym stała? Na pewno nie było to tylko nowinkarstwo, bo nowinkarstwo bardzo często, wiemy, nie strzelajcie do pionierów. Pionierzy, którzy zaczynają wchodzić w jakiś obszar, bardzo często są niezrozumiani i też bardzo często krytykowani za to, że zbyt wyrafinowane narzędzia do zbyt złożonych lub czasami zbyt prostych problemów i dają w efekcie niewiele więcej od tego, co mamy z klasycznych metod badawczych. Założenie było takie. Od lat 50., 60. dyskusja była ogromna na całym świecie, na ile badania ilościowe i jakościowe, które są lepsze, które podejścia są lepsze. Kiedy weszła era komputerów i nagle okazało się, że liczenie dużych korpusów tekstów, nawet pod kątem badań językowych, badań sondażowych, nie jest dla nas problemem. Znaczy już nie potrzeba ekierki, długopisu, liczydła, żeby różne rzeczy w sposób ilościowy ogarniać. Zaczęto dyskutować nad pojęciem triangulacji. Triangulacji, pojęcia z okrętnictwa, które miałoby z założenia łączyć różne metody, techniki, teorie i podejścia i wymiary różnych dyscyplin w jeden strumień udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze. I od początku w laboratorium mieliśmy taką ideę, że nie tyle ważne jest to, z jakiej dyscypliny przychodzisz, jakie metody lubisz najbardziej, bo to nie chodziło o to, co ja lubię, co jest mi bliższe, tylko chodziło o to, jak najlepiej rozwiązać dany problem badawczy. I stąd się wzięła taka nieustające łaknienie poszukiwania nowych technik, nowych podejść i też spotkań z różnymi osobami z różnych wydziałów, dyscyplin i różnych dziedzin, które żeśmy regularnie zapraszali, jak ty żeś to Adam nazywał, sprawnie obiady czwartkowe, gdzie ludzie z psychologii, z neuropsychologii, z kognitywistyki, różnych ośrodków naukowych, nie samych na Uniwersytecie Warszawskim, ale także z Lublina, z Wrocławia, którzy przyjeżdżali do nas na seminaria, dyskutowali z nami na temat różnych metod. I okazuje się, że media ewoluowały, ale nie tylko media ewoluowały. Ewoluował również użytkownik, odbiorca, człowiek. Kolejne kohorty wiekowe, wchodzące w swoją dorosłość, w swoje wpierw okres takiego wyłaniania się tożsamościowego w okresie nastoletnim, weszły na rynek usług cyfrowych i nagle okazało się, że one wydają się z niektórymi względami trochę różnić się w swoich nawykach, sposobach patrzenia, sposobach artykułowania swoich potrzeb. I stąd żeśmy wrócili tak naprawdę do starego dylematu typu
Czy my jako badacze, socjologowie, politolodzy, ekonomiści, bo to są nauki społeczne, jesteśmy pozostawieni tylko i wyłącznie z analizą danych deklaratywnych, czyli tymi, które nam ludzie po prostu mówią, co uważają. Jak wiemy, psychologowie o tym się wielokrotnie rozpisywali, my mamy swój pogląd naprawdę, swój pogląd, który chcemy pokazać tu i teraz i swój pogląd, który chcemy pokazać, bo chcemy być tak, a nie inaczej spostrzegani, żeby tylko ograniczyć te 3 wymiary. No i nagle mamy ten dylemat z tym, no dobrze, to co się dzieje z tym, co ludzie sądzą, że się dzieje, a co się dzieje naprawdę. Biorę to w cudzysłów, bo chodzi o odróżnienie tego, co jest deklarowane, od tego, co jest obserwowalne. I w bardzo łatwy sposób nagle żeśmy doszli do wniosku, a czy są może obecnie nowe techniki, narzędzia, już w tej rewolucji cyfrowej sprowadzone do bardzo prostego platformy, software'u, który pozwalałby nam, przyłączając różne sensory, coś więcej uzyskać od naszego respondenta, jak tylko to, co on sądzi na jakiś temat, w wywiadzie, w fokusie, czy w tym, jak obserwujemy jego zachowanie w jakiejś czynności, sytuacji komunikacyjnej. I bardzo szybko okazało się, że od czasu 70. lat, 80., kiedy Ekman i Freisman pierwszy raz opracowywali tak zwane Face Acting Coding System, popularnie nazwany FACS, czyli system dekodowania mikroekspresji twarzowych, które prawdopodobnie zdradzają odczuwaną emocję. Specjalnie mówię w tak bardzo zawiły sposób, a nie mówię wprost typu, że wiemy na pewno, jaką emocję ktoś odczuwa, bo tak po prostu nie jest, które zostały sprowadzone do nie tylko już metod elektromiograficznych, czyli napięcia mięśniowego, które potrzebujemy odebrać z twarzy na podstawie elektrod nalepionych niestety na buzie. Doszliśmy do etapu, w którym dzisiaj na rynku mamy parę rozwiązań, w którym jesteśmy w stanie w sposób ucyfrowiony nałożyć dzięki kamerce, którą każdy z nas ma w laptopie, mapę diamentową na twarz i te mikroekspresje odnotowywać za pośrednictwem fajnej mocy obliczeniowej, która ma fajny zbiór referencyjny bazy twarzy i określać, jakie prawdopodobnie emocje ta osoba w tym momencie przeżywa. Jak się jeszcze okazało, że na tej samej platformie jesteśmy w stanie dołączyć elektrody, które nakładamy na palce, mierząc impedancję skóry, która zdradza pobudzenie, w określonych sytuacjach, kiedy prezentujemy naszemu respondentowi jakiś bodziec, jakiś obraz, jakiś film, jakąś reklamę i widzimy, że on jest nieobojętny wobec tego, bo nie możemy kontrolować fazowej części skóry i ona reaguje po prostu zgodnie z gruczołami potowymi, które wydzielają określoną właśnie fazę zachowania skóry. Kiedy jeszcze okazało się, że możemy zobaczyć też, jak serce pracuje człowieka, które schematy QRS-owe szybszego i wolniejszego bicia mogą zdradzać podekscytowanie, strach, albo przynajmniej nieobojętność wobec jakiegoś zdarzenia, który możemy określić też na osi czasu. I jeszcze jak możemy do tego dołożyć okulografię, która jest bardzo wyrafinowanym narzędziem, już naprawdę popularnym od bardzo wielu dekad, wysokohercowym, wysokoszczegółowym, gdzie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, ile razy ktoś spoglądał, ile razy wracał, ile razy patrzył, jak długo, jak krótko i możemy te ścieżki patrzenia sobie bardzo ładnie zdekodować i wyobraźmy sobie, że możemy to robić w jednym środowisku programistycznym. Jesteśmy w stanie mieć jedną oś czasu, jesteśmy w stanie wiedzieć, w którym momencie to się dzieje i możemy do tych metod, które nazywamy metodami biometrycznymi, dodać klasyczne metody, wywiad typu fokus, no to okazuje się, że chyba możemy dopełnić wiedzę na temat tego, co człowiek sądzi naprawdę, więc takie podejście holistyczne, czyli myślenia, że człowiek jak reaguje, to reaguje jednak całością siebie, tak, że jest jakąś całością, no sprawiło, że pójdźmy może w te nowe metody, pójdźmy w te nowe techniki, one może wymagać będą od nas i wymagają cały czas pogłębiania wiedzy na ten temat, tak, te techniki i metody też wchodzą do awangardy współczesnych badań, więc my jesteśmy na tej fali oczywiście, więc jeśli byśmy mogli striangulować zarówno techniki i metody, jak i paradygmaty i teorie, które na ten temat mówią, sądzę, że jesteśmy w stanie i rynkowi, i nam jako cywilizacji, i społeczeństwu udzielić ciekawszych odpowiedzi na różne problemy, które współczesny człowiek, który po raz pierwszy chyba w historii jest tak bardzo przeciążony poznawczo, przebodźcowany emocjonalnie, tak wiele się od niego oczekuje, tak wiele się mu daje i tak wiele czasu się mu zabiera. No więc czy to jest komfortowe dla naszego ciała, czy to jest komfortowe dla spostrzeganej naszej percepcji tego, co my rozumiemy, a czego nie rozumiemy? Te metody nas przybliżają do trochę bardziej, sądzę, całościowego, a nie aspektowego, nie przyczynkarskiego podejścia do tego, o czym powinny być współczesne nauki społeczne. Tak, no zwłaszcza ta triangulacja ma sens przy podejściu takim popkulturowym, jak znamy chociażby z doktora House'a, że wszyscy kłamią. Tak? Dzięki temu jesteśmy w stanie chociaż trochę zniwelować ten czynnik, łącząc te metody.
żeby tego pracowali. Pochodzą w części od wariografów, prawda, czy GSR, czy właśnie heart rate, prawda, czy serce. Dobrze, a teraz może chwilka na temat tego, co się udało w kontekście umiędzynarodowienia, nie tylko w kontekście naszego tutaj polskiego medioznawstwa, polskiego środowiska, które jest, jak wiadomo, trochę małe w stosunku do tego, co mamy. Coraz większe, ale nadal jeszcze trochę małe w stosunku do międzynarodowych gremiów. Co nam się udało, jeśli chodzi o publikacje, jeśli chodzi o rozpoznawalność? To jedno zdanie a propos tego, co to w ogóle za zwierzę medioznawca czy prasoznawca, bo medioznawca jest pojęciem, które funkcjonuje może od 15 lat. Prasoznawca na pewno od czasów powstania Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, świętej pamięci nieodżałowanego profesora Walerego Pisarka, i wtedy pojęcie prasoznawcy już funkcjonowało, ale tak zwani wielcy ojcowie, 5 wielkich ojców w ogóle nauk poświęconych badaniom nad prasą. Mówi się nawet, że Max Weber też był socjologiem prasy albo prasoznawcą, który patrzył na społeczeństwo, więc te afiliowanie się przy dyscyplinie z perspektywy parametryzacji ministerialnej to jest jedna ścieżka interpretacji, ale sądzę, że bardzo wielu i nawet zyskuje to środowisko, jest bardzo wielu badaczy rekrutujących się z zarządzania, z ekonomii, socjologii, politologii, etnografii, kulturoznawstwa, który w centrum swoich badań stawiają właśnie media i co się z nimi dzieje, więc z tej perspektywy, co jest swoim przedmiotem badań, mógłby ktoś powiedzieć, to też jest medioznawca, nawet jeżeli rekrutuje się z innych dyscyplin i używa trochę innych technik, bo na przykład używa obserwacji uczestniczącej, bo to jest dla niego ta metoda dzienniczka, imersji, zanurzenia, wejścia i wyjścia, procedur, protokołów najbardziej właściwa, więc to jest trochę tak pro domo sua całej jakby nauki, że media, które metaforycznie można byłoby przyporządkować do takiego ogona, a pies byłby tym metaforycznym społeczeństwem, okazuje się, że ten ogon czasami tym psem zaczyna machać, bo skutki oddziaływania mediów, żeby tylko wspomnieć Cambridge Analytica, są naprawdę ogromne. Ale jeżeli chodzi o umiędzynarodowienie, mówiąc zupełnie szczerze, ostatnie parę lat, mimo COVID-u, a też już wcześniej, bo to wszystko jest trochę tak jak w nauce, jak zasieje się, trzeba poczekać, aż to wyrośnie po to, żeby przejść do etapu żniw, i my akurat teraz mamy te ostatnie 2 lata takim etapem żniw, gdzie bardzo wiele publikacji, bardzo prestiżowych, wysoko punktowanych czasopismach, widocznych międzynarodowo, w zespołach międzynarodowych właśnie ukazało się drukiem. To efekt pracy z osobami zarówno z takich ośrodków jak w Madrycie, jak w Amsterdamie, jak w Kalifornii, jak na Litwie, także w Hongkongu, czyli partnerów, których byliśmy w stanie z jednej strony dodać swoją wartość i patrzenie w obszarze teoretycznym, jak także metodologicznym do tego, żeby w tych międzynarodowych zespołach, w badaniach poświęconych dezinformacji, w badaniach poświęconych teoriom spiskowym, w badaniach poświęconym spostrzeganiu ruchu wakcynacyjnego i antyszczepionkowego, w postawach osób i matek z Ukrainy i Polek w Polsce, które chciały lub nie chciałyby zaszczepić swoje dzieci. Postawy infobrokerów, postawy bibliotekarzy, czyli osób, które w przypadku akurat Polski, to jest ciekawa informacja, mamy jedno z największych zagęszczeń bibliotek na kilometr kwadratowy i na liczbę mieszkańców w porównaniu do Europy. To jest kapitalny wehikuł znaczeniowo-ćwiczeniowy, który mógłby zostać wykorzystany do różnych innych badań, także przy wykorzystaniu narzędzi z obszaru grywalizacji, czyli zasad, które znamy z gier, przeniesione do struktury społecznej, do struktury politycznej, więc ta współpraca międzynarodowa przybrała charakter zarówno wspólnych zespołów i publikacji, wielu aplikacji, część z nich skończyła się sukcesem na zasadzie koordynowania jako Principal Investigator, z drugiej strony jako partner, który metodologicznie pomaga głównemu wykonawcy badań. Tutaj świetną współpracę mamy z profesorem Magdaleną Wojcieszak, która także poprzez nas będzie teraz na Uniwersytecie Warszawskim realizować swój grant Consolidator ERC, więc bardzo prestiżowy. Uczestniczyliśmy także w grancie jej ERC Starting Grant. Mamy także współpracę z Ameryką, oczywiście, z kilkoma świetnymi badaczami z University of Arizona w Nowym Jorku, w Kalifornii, tak jak mówiłem, które owocują nam wspólnym także składaniem paperów, czyli artykułów na międzynarodowe konferencje. Nie tak dalej jak tydzień temu była u nas profesor Kaja Tim z Uniwersytetu w Bonn, w którym realizujemy teraz projekt NAVA, czyli naszej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, projekt poświęcony
no tak naprawdę społecznym skutkom sztucznej inteligencji w dyskursie, w narracjach, ale także i w obrazkach, które mamy zamiar później badać także w sposób biometryczny, jak ludzie wchodzą w interakcję z obrazkami, które portretują sztuczną inteligencję i jak reagują na to, czyli trochę też zweryfikować te różne scenariusze interpretacji, jak bardzo się czegoś boimy lub jak bardzo jesteśmy optymistyczni co do przyszłości, którą miałaby nam z nami współtworzyć, personifikując sztuczną inteligencję, właśnie AI. Więc ostatni czas, jak widać, znów zrobiliśmy kolejny przeskok na bycie na tej kolejnej fali, która wiąże się właśnie z generatywną sztuczną inteligencją, z modelami językowymi. Teraz pracujemy także nad jednym z grantów, który chcemy zgłosić do ERC Advance, w znacznej mierze poświęcone temu, w jaki sposób sztuczna inteligencja mogłaby nam pomóc lepiej opracować terapię, techniki, interwencje depolaryzujące ludzi w tym bardzo spolaryzowanym, pełnym banik informacyjnych świecie, po to, żeby nasze życie społeczne, życie polityczne w ukonstytuowanych systemach demokratycznych było przewidywalne, było inkluzywne, było otwarte i pozwalało nam się realizować zarówno od strony bezpieczeństwa całego narodu, społeczeństwa, ale także interesu jednostki, żeby nie było tej złudnej i trudnej do zaakceptowania, prawda, dychotomii albo interesy jednostek, albo interesy narodu, co bardzo nas cofa do lat, które nie chcielibyśmy wrócić i miejmy nadzieję, że one nie wrócą. Więc tak bym w największym jakby takim podsumowaniu zwrócił uwagę te obszary, czyli artykuły, te wspólne konferencje, granty, a propos konferencji, nie tak dalej jak rok temu mieliśmy pierwszą regionalną konferencję International Communication Association, popularnie nazwanego ICA, Human Tech Transition, którą organizowaliśmy tutaj na Uniwersytecie Warszawskim. Kilkaset osób z całego świata. Konferencja została bardzo dobrze odebrana, jest na ten temat, są sprawozdania, raporty, także w newsletterach ICA. To też pokazane było, że chętnie się do Polski, do Warszawy przyjeżdża do nas i dzieli się swoimi badaniami. Ludzi, którzy rekrutują się, jeżeli chodzi o ich master czy bachelor z różnych dyscyplin, ale stawiają media w centrum swoich analiz, więc sądzę, że to jest ten skok, który nam się udało wykonać w ostatnich latach. Z perspektywy czasu, jak obecnie wyglądają wyzwania przy tworzeniu projektów naukowych, zarówno tych takich naszych, bezpośrednio koordynowanych bezpośrednio przez laboratorium, ale też tych w zespołach rozszerzonych, bo od niedawna współpracujemy bardzo prężnie z innymi wydziałami wewnątrz uniwersytetu, żeby też pewne luki kompetencyjne, które my mamy, uzupełnić i żeby rozszerzyć ten scope, ten obszar badawczy. Pracujemy z innymi badaczami z innych wydziałów od dawna, natomiast zinstytucjonalizowaliśmy tą współpracę z 5 już wydziałami, które są na Uniwersytecie Warszawskim, poprzez oto takie wejście, że tak jak kiedyś żeśmy dopraszali na przykład neuropsychologa, kognitywistę do jakiegoś projektu jako kogoś, kto może nam dodać swoją kompetencję, swoją wiedzę projektu, który my prowadzimy, to dzisiaj rozszerzyliśmy naszą aktywność, dołączył też do nas IREK, więc rozbudowujemy także zespół w zakresie wsparcia IT, chociaż staramy się to robić bardzo, bardzo rozsądnie i dobierając właściwe metody integrowania zespołu, że te osoby z innych wydziałów, instytucjonalnie związane z nami, robią projekty z ich domeny, z ich obszarów, używając To miałem właśnie na myśli przy tym pytaniu, bo wcześniej zdarzało nam się, tak jak właśnie powiedziałeś, uzupełniać nasze kompetencje osobami z wewnątrz lub z zewnątrz, żeby jakiś tam pierwiastek dodać, ale teraz troszkę ta rola się odwróciła, że nie tylko my jesteśmy inicjatorami danego projektu, ale też po prostu te osoby, które dołączają, mają być takimi PI-ami, takimi po prostu liderami tego projektu, który prowadzą. Dokładnie, więc trochę też wchodzimy w taką funkcję usługowo wspierającą, dającą jakby możliwość używania naszego oprogramowania, naszej wiedzy, naszego instrumentarium, naszych metodyk pracy i te osoby rekrutując się właśnie z Wydziału Zarządzania, z Wydziału Socjologicznego, z Wydziału Nauk Politycznych, z Wydziału Lingwistycznego czy Wydziału Neofilologii mają możliwość jakby do swoich problemów i zagadnień poświęconych językowi, translacji, polityce, kampaniom politycznym dodać repertuar metod, który my znamy. Więc my raz, że mamy co dwutygodniowe seminaria, na których podsumowujemy ustalenia. Pierwszym takim najważniejszym etapem oprócz kwerendy naukowo-badawczej jest oczywiście także złożenie wniosku do Komisji Etyki i Badań nad Człowiekiem przy rektorze ogólnouniwersyteckim, bo każdy z naszych projektów jest zgłaszany o to w ten sposób, bo nasze dane, które my gromadzimy, anonimizujemy, tokenizujemy, przechowujemy na wydzielonych przestrzeniach, które nie mają dostępu, nie są wystawione na interakcje ze światem zewnętrznym. Dochowujemy najwyższej staranności tego, żeby osoby, które nam powierzają ochotę udzielenia odpowiedzi, wejścia w interakcję z danym bodźcem, czuły się możliwie komfortowo, ponadto jesteśmy jednostką zaufania publicznego, więc jasnym jest,
że karencja tych danych jest jasno określona i nadzoruje nas tym od tej strony zarówno nasz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na uniwersytecie, jak i także Komisja Etyki, która za każdym razem akceptuje zarówno sam pomysł, projekt, narzędzia, ankiety i wszystkie inne elementy i też zgody, które uczestnik takiego badania udziela nam i zawsze może je w każdej chwili wycofać. To, co jest największym wyzwaniem zawsze w tych wszystkich projektach, to jest jednak granie na wielu fortepianach naraz, bo kiedy spojrzymy sobie na to, że ktoś jest jedynym badaczem i sam prowadzi własny projekt, jest sam sterem, okrętem, to jest to znacznie prostsze w zarządzaniu, jeśli ma wysoką dyscyplinę czasową, niż dajmy na to skoordynowanie kilkunastu osób, które pracują na rzecz jakiegoś projektu. Jedni zajmują się tylko danymi, inni zajmują się przede wszystkim pomiarami, jeszcze inni wymyśleniem tego, jak powinna ankieta dobrze i funkcjonalnie działać, wraz z innymi bodźcami, żeby ta osoba, która jest zaproszona do laboratorium, była profesjonalnie obsłużona w możliwie krótkim czasie, żeby to zmęczenie, to znużenie, które się może pojawić, było możliwie jak najpóźniej, bo mamy oczywiście ten efekt laboratorium, różne zmienne zaburzające sam proces dzielenia się z nami danymi, więc to po prostu musi na kilku tych fortepianach grać jak niezła symfonia, więc całkiem sporo jest tej koordynacji, całkiem sporo jest tych uzgodnień, ustaleń. Też żeśmy do perfekcji, sądzę, opracowali możliwość pracy zdalnej, pracy wymieniania się uwagami chwilą, kiedy przychodzi nam na jakiś świetny pomysł poprzez platformę Slack, którą też pozwala nam ucyfrowić nasze laboratorium we współpracy z zagranicznymi partnerami, gdzie możemy się dzielić danymi pod pewnymi rygorami w określonej, zamkniętej przestrzeni, wspólnie je analizować. Więc sądzę, że dzisiaj możemy robić więcej, dlatego że żeśmy bardzo wiele rzeczy przepracowali i zautomatyzowali i to jest chyba też taki element sukcesu, który też Tobie, Adam, dziękuję. Takie cały czas nasze myślenie wspólne o tym, jak coś możemy zrobić szybciej, prościej i żeby nie musieć tego powtarzać wielokrotnie. I to jest, sądzę, ogromna nasza zaleta, że bardzo wiele naszych procesów my je utrwalamy, cyfryzujemy, czyli na przykład jakieś szkolenia, jakieś materiały kluczowe, skąd my coś żeśmy wzięli. Mamy bardzo jasny proces, jak to później odkodować, gdzie możemy to znaleźć. Kiedy ktoś nowy dołącza, to ten popularnie nazywany staropolskim słowem onboarding, czyli wprowadzenie kogoś do zespołu, przebiega w taki przyjazny sposób dla zespołu bieżącego, który jest zajęty innymi rzeczami, że ta osoba może, jeśli ma ochotę, bardzo szybko nadgonić, może punktowo zadać pytania uszczegółowiające i bardzo szybko dochodzi z etapu takiego juniorskiego, do etapu, słuchajcie, senioralnego, ja mogę koordynować, mogę wspierać, do etapu później takiego mastera, takiego seniora pełnego, w którym mówi, ja jestem w stanie projekt poprowadzić, potrzebuję wsparcia w tym, składam wniosek do komisji tu, harmonogram w kalendarzu, proszę o rezerwację tych terminów, tutaj będę zbierał dane, tutaj będę się kontaktował ze respondentami tutaj będę akurat te dane obrabiał, no i na końcu publikuję, czy piszę finalny artykuł, finalny raport, który później oczywiście jest poddawany recenzji, poddawany jest recenzjom też zewnętrznych osób, żeby mógł być zweryfikowany i skolaudowany na wstępie, w środku i na końcu, także w ramach naszego zespołu. Więc sądzę, że to jest ta kluczowa metodyka takiego zarządzania procesem i też jednostką, która została tutaj wypracowana przez te lata i wydaje się, że ona nam płaci, że ona dobrze działa. Z perspektywy czasu, jaki projekt okazał się największym sukcesem, a jaki największą porażką? Oczywiście sukcesów było bardzo wiele, więc trudno mi wskazać jeden konkretny, bo można go liczyć, nie wiem, liczbą punktów, które przyniósł dla dyscypliny, dla jednostki, dla wydziału, dla uniwersytetu lub widocznością medialną, tą ekspozycją międzynarodową. Ale jeżeli chodzi o porażkę, to wydaje mi się, że dwa procesy takie, o których bym powiedział. Z jednej strony, i to nie są porażki jednostkowe, to znaczy taki punkt, który można powiedzieć, oho, jest to porażka. To jest raczej pewien problem, który cały czas musimy się z nim borykać, mianowicie inflacja danych względem konwersji ich na konkretne artykuły i publikacje. Bardzo to było obciążające w okresie COVID-u. Widzieliśmy bardzo dużą przemianę też zespołów. Mieliśmy kilkadziesiąt osób pracujących z nami jeszcze przed COVID-em, zdalnie, obecnie, fizycznie, w bardzo wielu różnych projektach. Jednak etap COVID-u i zaraz później wojny, ograniczonej jakby komunikacji, ograniczonego fizycznej obecności, interakcji, bardzo mocno odcisnął na to piętno, że ta inflacja danych ze zgromadzonych projektów pomiarowych powodowała, że one leżały, one nie były w stanie być później przerobione, uzyskana odpowiedź, zanalizowane i później finalnie opublikowane. Sądzę, że ten element takiego, to co się czasami mówi w biznesie, pipeline'u projektów, czyli tej rury, w której mamy różne projekty i kontrolowania, aby tempo otwierania nowych projektów, nowych pomiarów nie było szybsze, albo przynajmniej było, że tak powiem, 2-3-krotnie szybsze niż, nie więcej,
niż tempo publikacji. Oczywiście tempo publikacji jest uwarunkowane czynnikami także zewnętrznymi, bo mamy proces editora-in-chief, który musi zdecydować, że coś daje do recenzji, później praca z uwagami recenzentów. To wydłuża czas. W tych najlepszych periodykach to może nawet trwać 16-18 miesięcy. Tak? Więc to jest ten czynnik, który jest poza naszą kontrolą. Więc to jest jeden problem, który nam się pojawił. I drugi problem z okresu już przedcovidowego. Było, sądzę, takich projektów może z 4, 5, które się stały, jak to mówią Amerykanie, stranded assets, czyli tak zwanymi osieroconymi aktywami. To znaczy, że ktoś prowadził coś, miał dokończyć, później jednak odchodził, znikał, nikt nie był w stanie tego przejąć, czyli jakaś praca została włożona, jakiś wysiłek, jakiś element, ale on się później nie przekuł w konkretny produkt, konkretny efekt. I tego absolutnie staramy się obecnie unikać, czyli z tego okresu, nazwijmy go 2017, 2016, 2020, to właśnie z tego okresu, właśnie żeby takich stranded assets już po prostu ze sobą nie mieć. Czyli co robić lepiej? Ano, może zawężać projekt, może go dociosywać do jakiegoś obszaru mniejszego, ale kiedy widzimy, że on, mówiąc tak przysłowiowo, chwyta, łapie i cały czas PI, czyli prowadzący projekt, jest na pokładzie i on jest tym zafascynowany, aspiruje, ma ochotę, dopiero go wtedy rozszerzać, prawda? Czyli łyżeczką, nie chochlą, co może spowodować, że i powoduje, bo teraz tego typu stranded assets tak naprawdę nie mamy. Może mamy czasami też jakiś tekst napisany, który został gdzieś zgłoszony i odrzucony i musimy go gdzieś indziej lub musimy go przemodelować. No ale to jest typowa sytuacja każdego akademika. Wszyscy ci, którzy nas pewnie słuchają, wiedzą, jak bardzo jest to mozolny i trudny etap, ale też na końcu, kiedy on się kończy sukcesem, umiędzynarodowieniem, no to przynosi dużo satysfakcji. Więc sądzę, że to są te dwa procesy, które mogły być spod flagi porażka czy jakiś problem. A jeżeli chodzi o sukcesy, to trochę o nich mówiłem wcześniej, więc już nie będę powtarzał. To teraz takie pytanie troszkę futurystyczne. Jak widzisz laboratorium, jakie są wyzwania tego laboratorium na najbliższe lata? To jest świetne pytanie. Mamy akurat obecnie komfortową sytuację funkcjonowania w ramach inicjatywy Doskonałość uczelni, popularnie zwanym IDUB-em. Dzięki zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, programie akurat ministra Gowina, kontynuowanym przez ministra Czarnka i teraz kontynuowanym przez kolejnych ministra Kulaska, która także zapowiada, że będzie ten projekt kontynuowany i trzymam za to kciuki, dlatego że ten typ jakby wsparcia dla 10 okrętów flagowych, najlepszych uczelni w Polsce, które powinny konkurować za każdym razem, kiedy jest ten IDUB ogłaszany, no jest czymś takim, co jakby powoduje, że uczelnia dostaje troszeczkę więcej luzu obok kołnierzyka, pozwala jakby przez dłuższy okres czasu mieć stabilne finansowanie dla przedsięwzięć, które nie mogłyby się na przykład zdarzyć, bo nie mogłyby się zamknąć w logice grantu typu Marie Curie, Advance, ERC czy nawet NCN w określonym czasie przy określonej wielkości zespołu. Tak? Jeśli przyszłością nauki jest jednak łączenie się w większe zespoły, triangulacja metod, interdyscyplinarność, duże zespoły badawcze, no to jednak IDUB odpowiada na to zapotrzebowanie. Bardzo wielu beneficjentów IDUB-u, który zarówno ma swoje programy pionowe, jak i poziome, no widzi ogromną wartość z tego, że nie ma już dylematu na poziomie, skąd wezmę środki na open access, jak mogę pojechać na konferencję międzynarodową, przecież mam świetny tekst, świetnie został oceniony, czemu nie mógłbym jechać, prawda? To dało tą przestrzeń, więc sądzę, że chcielibyśmy uczestniczyć w kolejnym IDUB-ie 2.0 jako laboratorium. Sądzę, że mamy bardzo dużo do zaoferowania, także w tej interdyscyplinarnym naszym podejściu, jeśli chodzi o trendy, które widać na świecie obecnie w badaniach i naukach, w których moglibyśmy jako Uniwersytet Warszawski się też odnaleźć, podnieść naszą cytowalność, podnieść nasze zasięgi, podnieść nasze umiędzynarodowienie. Drugim obszarem to oczywiście to jest nieustająca walka o aktualność sprzętu, o aktualność software'u. Te rzeczy się amortyzują, te rzeczy się deaktualizują. My co roku musimy myśleć już o tym, jaki projekt i grant złożymy, żeby za 2-3 lata, kiedy będą nam kończyć się część licencji, część będzie wymagała aktualizacji, żeby zapewnić sobie finansowanie zewnętrzne, które pozwoli nam to kontynuować. 12 lat, Adamie, nam się to udaje robić i mam nadzieję, że dalej będzie nam się to udawało, no bo z chwilą, kiedy żeśmy tak urośli sprzętowo, osobowo, zakresowo, to trochę, jak to mówią, no turning back. To jest trochę taki moment, że my nie możemy nagle powiedzieć, dobrze, to wracamy z powrotem tylko i wyłącznie do wywiadów z kartką w ręku, pogłębionych i fokusów. Więc to jest takie zadanie nieustającego takiego diligent work every day, żeby rzeczywiście te różne możliwe finansowania, miejmy nadzieję, że Ministerstwo Nauki będzie utrzymywało finansowania takie w postaci SPUB-ów,
które są świetne pod kątem utrzymywania tej infrastruktury, żeby ona nie była osierocona, bo to osierocenie tematów, osierocenie problemów badawczych też może się zdarzyć, kiedy na przykład ktoś by zdecydował, nie ma finansowań takiego typu strukturalnych, restrukturyzacyjnych, SPUB-owych, no to bardzo wiele tych laboratoriów, czy w ogóle zarówno w obszarze inżynieryjnym, informatycznym, no będzie osierocona. Mieliśmy takie przejściowe problemy w niektórych instytucjach, nie wchodząc w szczegóły, no, gdzie brak tego finansowania powodował, że nagle jednostka macierzysta no, nie była w stanie skompensować takiego ubytku. Więc sądzę, że to jest jakby takie drugie zagadnienie, czyli merytorycznie IDUB, merytorycznie, technicznie pod kątem sprzętu. No i trzeci element, coraz bardziej dojrzalszy senioralny zespół, który osiąga kolejne stopnie naukowe i tytuły naukowe. To jest coś, co jest bardzo ważne dla nas, żeby wielu doktorantów zakończyło swoje procesy, obroniło doktoraty. Doktorzy, którzy z nami pracują w formule postdokowej, zrobili swoje habilitacje dzięki naszym pracom. Partnerujemy bardzo wielu podmiotom w całej Polsce, wspierając ich na poziomie metodologii. Ja sam miałem kilka nawet w Łodzi, zaraz jadę do Krakowa, wykładów metodologicznych o triangulacji metod, o tym, jak można podejść i jak my możemy komuś, kiedy pisze na przykład grant MCN, swoją infrastrukturą, swoim opisem wspomóc ich, żeby recenzent, czytając projekt danej osoby, czuł, że jest uprawdopodobnione osiągnięcie tych projektów, tych kamieni milowych, tych efektów, tych outputów, jak to się brzydko staropolsko mówi, które chciałby ktoś dostarczyć na podstawie tego wniosku. I sądzę, że takie te trzy obszary naszej aktywności to jest to, co mamy przed oczyma i co chcielibyśmy po prostu iść. Ponadto ten ogień wiecznej ciekawości tematów, które są wokoło, a wszyscy chyba mamy wrażenie, że ostatnie parę lat jakoś znowu historia przyspieszyła, więc będzie co robić. Ostatnie pytanie. Puśćmy trochę wodze fantazji. Gdyby była taka złota rybka i jedno takie marzenie badawcze, jakiś wymarzony projekt, który chciałbyś zrealizować? On był prawie, że parę lat temu by się wydarzył, ale się nie wydarzył. Mianowicie chciałbym mieć bardzo homogeniczną, jednorodną grupę kilkuset osób, które są bardzo do siebie podobne, najlepiej może wojskowi, którzy po prostu są zdrowi, nie mają u nich żadnych osobliwości, nie ma u nich żadnych większych odchyleń, są w tym samym wieku, są na przykład tej samej płci, czyli zarówno zbiór kobiet, akurat żołnierze mi przyszli do głowy, bo akurat taki projekt w tle tam się wtedy przed wieloma laty tlił, więc tego typu próba, w której mógłbym rzeczywiście badania biometryczne, czy cały repertuar urządzeń, w którym ograniczyłbym do minimum dylematy, jak bardzo różni jesteśmy jako ludzie, którzy przychodzą do badań, bo miałbym ludzi w tej samej kohorcie wiekowej, o tym samym na przykład mindsetie, bo uwiążę ich jakieś zadanie typu są skoszarowani w tym samym jednym miejscu przez na przykład 10 miesięcy. Są tak samo zdrowi, to znaczy mają podobną funkcję tężyznę, to samo. Mógłbym poddawać ich jakimś bodźcom, które pozwoliłyby mi na tego typu zbiorze określić trafność, porównywalność, replikowalność, ważność. Sądzę, że taki projekt byłby naprawdę ciekawy na dużej liczbie, no bo jak wiemy, najlepiej zbadaną grupą na świecie są studenci, ale ile można tylko i wyłącznie studentów, bo wszystkie inne grupy społeczne są trudno dostępowe, wymagają incentywów, czyli jakichś nagród, jakichś marchewek, które sprawiają, że oni chcą wziąć badania. To jest niezwykle trudne. To jest jeszcze jeden ten problem. Dobrze, że o to zapytałeś. Marzeniem jest to, żebyśmy jednak chcieli brać, szanowni państwo, udział w badaniach, bo widzimy, że respondenci coraz częściej nie mają ochoty brać, choćby nawet mieli ogromne zachęty, zarówno takie związane z rozwojem naukowym, rozwojem dydaktycznym, realizowaniem zajęć, to nawet wśród studentów widzimy pewną troskę w tym, żeby skutecznie ich zrekrutować, żeby się skutecznie stawili i skutecznie wzięli udział w nieinwazyjnym, przyjemnym, ciekawym też badaniu. Więc sądzę, że to jest duże ryzyko, które jest przed nami i które jest takim czynnikiem makro, na którym generalnie trudno mieć wpływu, więc możemy tylko apelować. Tak jak się apeluje zawsze o tym, że edukacja zbawia świat, ja sądzę, że badania też mogą, tylko musimy mieć kogo badać. A w tej jednorodnej grupie wymarzonej jakiś konkretny temat, który chciałbyś podjąć tego badania? Może reakcja na przemówienia wielkich tego świata, czyli co się dzieje z takimi osobami, z chwilą, kiedy słuchają na przykład wystąpień, tak jak kiedyś wiadomo było, że są wystąpienia, które zmieniają świat. Są wystąpienia, które poruszają serca, są wystąpienia, które sprawiają, że już nie jesteśmy tacy sami. Takie wystąpienia oczywiście mówił Cicero, takie wystąpienia miał święty Bernard z Clairvaux, pewnie takie wystąpienia bliżej nas miał zarówno Jan Paweł II, jak i też współcześni, czy Barack Obama, czy pewnie Donald Trump. Chciałbym właśnie, oczywiście tych wszystkich, których wymieniłem, nie mogę, bo wielu z nich po prostu nie żyje, tak? Nie mam takiej możliwości. Chyba że zwirtualizowałbym
takiego agenta i mógłbym zaaranżować tego typu sytuacje testowania, którzy mówcy, jakie cechy, jaki sposób zachowania, sposób przemawiania na konkretnym tu temacie, konkretnym wątku sprawia, że my, współcześni ludzie, mówimy tak, wierzę tej osobie, zgadzam się z nią, mimo że na przykład punkt wyjścia mój był inny, to znaczy miałem inne zdanie o nim, o to, co ze sobą reprezentuje, ale po tym, kiedy to powiedział, myślę, że coś w tym głębszego jest. Dzięki temu, sądzę, można byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak budować mosty, a nie mury. Bo jak to się mówi, mury jakoś łatwiej się buduje jak mosty, a mosty się łatwo burzy, ale trudno je zbudować. Więc sądzę, że tego typu jakby badanie, które miałoby w tle ten wielki taki obywatelską ochotę budowania pomostów i otwartości na siebie, podparte danymi, liczbami, dowodami naukowymi, no sądzę, że byłby nie do zlekceważenia przez decydentów i przez społeczeństwo, które by mogło mieć oczywiście dostęp do tych danych, bo co ważne, wszystkie nasze publikacje, Adamie, wszystkie nasze badania, wszystko co robimy jest w pełni dostępne w open access, prawda? Podatnicy nas finansują, mają pełen dostęp do wszystkich naszych tekstów, raportów, artykułów na naszej stronie, w repozytoriach naukowych, na wszystkich platformach popularyzujących naukę, a także mamy własny kanał na Facebooku, mamy ten oto podcast, mamy kanał na YouTubie, więc to są te dane, które byśmy tam na pewno pokazali, więc to byłby taki magiczny projekt, który chciałbym robić. Bardzo dobra klamra. Przy okazji jeszcze tego podcastu, oczywiście wszystkie odcinki, oprócz tego, że na naszym YouTubie, to również na blogu, który jest częścią tego projektu i gdzie oprócz tych podcastów również umieszczamy w przyjaznej formie streszczenia i opisy naszych projektów badawczych, też krótkie takie filmiki, klipy, które troszkę o nich opowiadają. To jest zasługa Adama, dzięki za to. Kończąc tę rozmowę, jeszcze kilka pytań przyszło mi do głowy na temat projektów, na przykład weryfikacji hipotez badawczych i czy to na przykład boli, kiedy okazuje się, że coś nie do końca wyszło nam zgodnie z tym, co sobie w głowie projektowaliśmy na etapie tworzenia, ale to może będzie przyczynek do jakiejś kolejnej rozmowy, kolejnego spotkania. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki.